Witamy w Potosi. Ja jestem po przebytym zawale, gdyż pierdzieliłem się do Potosi na grubo. Rozwarstwienie społeczne ludności jest przeogromne. Mianowicie prawie wszyscy tutaj są w kategorii niskiej. Raczej się nie bierze tu narkotyków, bo są za drogie w stosunku do alkoholu. Jest tutaj o 40% mniej tlenu niż na normalnej wysokości, czyli zgodnym z poziomem morza. To może być coś piękniejszego? Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Potrafią robić ronda kupą śmieci, czyli jest skrzyżowanie, na środku jak są wysypane śmieci, to znaczy, że to jest rondo. No i na stację, na stacji diesel jest po 3,70, a dla turystów bez faktury po 7, a z fakturą dla turystów po 8,70. Także po pierwsze chcecie zawsze bez faktury, mówię to post factum, bo myślałem, że coś ugram. No i nie zawsze jest ten diesel, bo to była druga stacja, gdzie zatankowaliśmy, bo na pierwszej nie było. Także tak, więc musicie wziąć ze sobą diesla, uszlachetniacze, czyli ich mieszać pół na pół najmniej. Najlepiej trochę więcej niż pół na pół, więcej tego dobrego diesla, plus uszlachetniacz i powinno być ok. Jedziemy do Potosi. Zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Aktualnie mieścimy się tylko we Wrocławiu i w Lubinie, ale pracujemy nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do naszych lokali. Świetna oferta, świetne menu, wszystko znajdziesz na przybijpiątaka.pl i również zapraszam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Jeżeli chcesz mieć swój biznes i swój lokal gastronomiczny, będziesz go wtedy prowadził razem ze mną. Zapraszam. Krótki pit stop, żeby wam pokazać, jakie widoczki są po drodze, a są spektakularne. Piękna czerwień, piękna zieleń. I tutaj, że jak widzicie, jest koryto rzeki, aktualnie jest ono wyschnięte. Oczywiście w porze jakiejś tam deszczowej ono byłoby nie wyschnięte, zresztą tutaj też spływa woda. I dzięki temu czasem jak jedziemy, widzimy zaorane kawałki ziemi, czyli czasem ktoś tu coś uprawia i co jest ciekawe. 4000. Żeby nie 1 metra. Dosłownie to cały czas jesteśmy na 4 koła albo w okolicy. Ale jazda, nie? No więc trzeba cały czas rzucić liście koki i brać piguły. I to jest właśnie Boliwia, słuchajcie. Jeździmy sobie po wierzchołkach Andów na 4000 metrów. Może być coś piękniejszego? No może być. Ale cieszmy się tym, co jest. Boliwijczycy są rolnikami, jednym słowem można powiedzieć. Bardzo dużo mają bardzo ładnie prowadzonych gospodarstw. Natomiast każde takie poletko jest ogrodzone murem z kamieni. Zwróćcie uwagę na tą taksówkę, w jakim jest eleganckim stanie. Witamy w Potosi. Ja jestem po przebytym zawale, gdyż pierdzieliłem się do Potosi na grubo. I takimi ciasnymi uliczkami, że w końcu utknąłem, zostawiłem wszystko wszystkich, na awaryjnych się jakoś cofałem i było grubo strasznie. Ruch jest tutaj straszliwy, ale to straszliwy. No i powiem wam, że no, jak się wpierdzielisz w złe uliczki dużym autem, to utkniesz. Utkniesz, nie wyjedziesz. No utknęliśmy, bo stanęliśmy przed wiaduktem, pod którym nie byliśmy w stanie się zmieścić.
i każdy na ciebie trąbi, bo tu jakoś tak mają po prostu w zwyczaju trąbić. No i teraz idziemy sobie do centrum, ale chyba musimy wziąć taksówkę, bo jest daleko, bo widziałem, że już autem tam nie jadę. Także tak, oglądamy miasto. I widać, że tu jest naprawdę bardzo gęsto na tej ulicy, bardzo gęsto. Ale już wyszliśmy z tego tłumu, idziemy w stronę centrum, natomiast jesteśmy głodni. Julek niestety wybrał pizzę i nie było opcji na nic innego. Mimo że było dużo opcji na fajne jedzenie, no to Julek powiedział nie, pizza i koniec, no więc ulegliśmy, jesteśmy w Mania Pizza. I co jest dla mnie zabawne? Po pierwsze, w kiblu nie ma wody. Po drugie, trzeba zamówić w okienku na wejściu. Nie można sobie siąść do stolika, dopiero jak tam zamówisz, popłacisz, dostajesz taki świstek kelnerowi, jak siądziesz, to on ci przyniesie. To jest troszkę zabawne, a kolejna zabawna rzecz to jest taki burger, którego zamówiłem i wam zaraz go pokażę. Na ten moment, do tej pory nie udało nam się kupić nigdzie wody gazowanej w Boliwii, nawet w knajpach nie mają, aczkolwiek na pewno kupimy, tylko mówię, że po prostu to nie jest tak, że wejdziesz do sklepu jest, po prostu jej na razie nie było. A ponadto jaka jest Boliwia? Piękna. Jest Piękna, naprawdę wyjątkowe widoki tu mają. Aczkolwiek te miasta to tak jedziesz od miasta do miasta, ale w samym mieście to trochę, no... Widać, że biednie, nie ma znaków w ogóle, jeśli chodzi w mieście po centrum, jak się poruszasz, to nie wiesz, czy to jest jednokierunkowa, czy dwukierunkowa, czy możesz jechać w lewo, czy w prawo, trochę jest ten problem. Słuchajcie, że to jest pizzeria, to robią burgery, nazywają się Pizza Burger. Ja na przykład mam burgera pepperoni, ciekawe czy to jest pyszne. Wygląda trochę jak guzikówka. Możesz sobie palcem na pepperoni Dobra. poukładać. Raczej pozytywnie się zaskoczyłem, bo się martwiłem, bo ma to opinię 3,9 ta pizzeria. Ale raczej pozytywne zaskoczenie. Burger dobry. Jesteśmy, słuchajcie, na takim bazarze blisko nas i chcieliśmy zobaczyć, co tu można kupić, czy jakieś zakupy tu na święta zrobimy. No i jesteśmy w takiej mini restauracyjce. Słuchajcie, za 15 boliwianów, czyli za jakieś 8-9 zł. Jemy takie coś plus zupka. Jest to mało doprawione, ale takie ich, więc fajnie, że próbujemy. Delikatne, tak, takie bardziej dla dzieci. Trzeba jeść na ulicy, więc jemy. Było tutaj dużo ludzi miejscowych, dlatego postanowiliśmy tutaj zjeść, bo wiadomo, że z raki nie będzie. Ja oczywiście odnalazłem miłość swojego życia, mianowicie sok z trzciny cukrowej. Perfekto. Całym autobusem. Nie ma drzwi. Także jedziemy. Co to jest, Klaudia, za plac? Plac 10 listopada. Oczywiście wszystko przystrojone pięknie na święta. Wszyscy pięknie wystrojeni, święta za pasem. Widzicie, tu lekko inne te stroje są, ale też ładne. ¿Para qué es eso? Este? Sí. Cámara para film, para YouTube. Sí. High five. Na katedrę polecam wam wejść na górę, dlatego że jest przepiękny widok z tego co wiemy i widzieliśmy po zdjęciach, natomiast dzisiaj był do 11:30 i my już nie wejdziemy, co jest strasznym bólem serca, no ale trudno, idziemy przechadzać się dalej po centrum. Widzimy Banco de Bolivia. Gdzie? No tam, nieźle, nie? Bank centralny tutaj jest, to ważne. Natomiast jest tutaj dziwnie, gdyż teoretycznie jest tu tanio, w praktyce bywa tutaj bardzo drogo, zależy co. Wybraliśmy też sobie hajsy, bo tu wszędzie się płaci gotówką. Potosi jest to trzecie miasto na świecie, znajdujące się najwyżej, gdyż znajduje się na wysokości 4090 metrów. Jest tutaj o 40% mniej tlenu niż na normalnej wysokości, czyli zgodnym z poziomem morza. 40% mniej tlenu i bardzo to odczuwamy, bardzo. Cały czas potrzebuję brać głębokie wdechy, bardzo szybko się zasapuję, nie jestem w stanie tutaj biec, ćwiczyć, nic robić z aktywnością fizyczną. Wszystko musi być takie, wiecie, wszystko bardzo tranquilo, czyli spokojne. Tak sobie tutaj paso a paso robimy, czyli krok za krokiem. I tak z obserwacji to centrum naprawdę jest piękne i te budynki są takie no, niespotykane jak na to, że jesteśmy na 4000 metrów i ewidentnie widać, że faktycznie wydobywali tutaj srebro i to miasto musiało być naprawdę bogate, tak jak czytaliśmy i tak jak było napisane gdzieś tam w historii. Co widać, bo miasto wygląda
bogato. Prawda? Rozwarstwienie społeczne ludności jest przeogromne. Mianowicie prawie wszyscy tutaj są w kategorii niskiej, czyli zarabiają coś w okolicy $300, 350, jeżeli są zatrudnieni. Może być to trochę więcej, może być to też trochę mniej, bo nikt tego nie sprawdza. Średnie wynagrodzenie w Boliwii wynosi w złotówkach 2120 zł, natomiast przeciętne wynagrodzenie wynosi 1270 zł, ale potem w tych większych przedsiębiorstwach już zarabiają 1900 zł, 2300, 2900. Tak wyglądają pensje tutaj w Boliwii i ci ludzie są naprawdę biedni. Ludzi bogatych jest niewiele i zachowują się tutaj jak buraki, dlatego że wywyższają się bardzo, chodzą do prywatnych szkół, dlatego że jest bardzo duża przepaść w ogóle między szkołami prywatnymi. Jak u nas między prywatnymi a państwowymi jest taka przepaść, to tutaj jest taka. Podobnie jest podobno z opieką medyczną, z reakcją karetek, no ze wszystkim. Policja to jest tragedia, korupcja, no po prostu jest masakra pod tym względem. Ludzie tutaj mają takie przeświadczenie, że muszą myśleć tylko i wyłącznie o sobie, dlatego że jeżeli kogoś napadają i ty to widzisz, to nie możesz pomóc, bo wtedy ciebie też okradną i pobiją, więc musisz to zostawić wolno. Nikt się nie zainteresuje tym, że nie masz co jeść, bo wszyscy tu są praktycznie głodni. Nie ma tu systemu emerytalnego, więc wszyscy ci starzy, których dzieci olali, to muszą żebrać i to jest jedyna ich opcja na utrzymanie, ewentualnie się gdzieś zatrudniają i ledwo zipią. Na przykład znajomy mi opowiadał, który tutaj mieszka, że opiekował się jakimś gościem z jakimś tam schorzeniem. Zmarł mu ten gość, no i zadzwonił na karetkę i powiedzieli, a jak już on tam prawie umarł czy umarł, to nie mamy na to czasu, musisz czekać, jak będziemy tacy totalnie wolni, to przyjedziemy. I nie wiem w końcu ile czekał. No generalnie działają tutaj gangi, pije się tu dużo alkoholu, ludzie mają problem z alkoholem. Raczej się nie bierze tu narkotyków, bo są za drogie w stosunku do alkoholu. No jest po prostu biednie, ludzie bardzo dużo próbują tu sprzedawać, mieć prywatnych biznesów, takich mikrobiznesów, natomiast wszyscy, którzy sprzedają tutaj coś czy robią, to jest klasa najniższa i tej klasy tutaj jest najwięcej. Zobaczcie, u nas relikt przeszłości. Co to jeszcze działa? Za mną jest Casa de la Moneda. Cała historia jest tam o srebrze, którzy tu wydobywali, jak powstawał w ogóle pieniądz, tak zwany real. Kiedyś w Brazylii jeszcze została nazwa reali. No i niestety nie zobaczymy tego, bo jest zamknięte, a zaraz będziemy jechać do kopalni i jak wrócimy, no to już raczej nie zdążymy tego zobaczyć. Natomiast jest bardzo pokaźne, bo to kawał zajmuje tej powierzchni. Można ją przejść dookoła w 10 minut. I na pewno zajmie to niecały dzień, żeby ją zwiedzać, ale jest to must have, żeby tutaj w Potosi to zobaczyć i poznać tą historię. Torre de la Compañía de Jesús. Wieża, gdzie towarzyszy Ci Jezus. I tutaj za nami jest kościół świętego Wawrzyńca. Ozdoby, które są w takim stylu inkowym, jak to jest prześliczne po prostu. Z jaką dbałością to jest zrobione, że szok. Jadę taksówką marki Nissan, no po rybę jadę, bo wiemy gdzie jest już, ale musieliśmy się rozdzielić, mamy do zrobienia zakupy, a bardzo mało czasu, więc ja jadę na targ rybny, a moi poszli na targ owocowy i warzywny, ale taksówka hit, co? Takie widzicie? Piękne te ryby tu są. O, pani tu pokaże, proszę bardzo. Będzie na święta, będą. Feliz Navidacji. Widzicie, tu jest specjalny targ, gdzie są ryby. Nazywa się Abasto. Tutaj głównie sprzedaje się ryby. Są ryby smażone, tam jest taki placyk, gdzie ich było więcej i są ryby świeże. Słuchajcie, kupiłem rybki na święta i pan mi za 2 boliviano je oteguje. Proszę bardzo, elegancko. Quiero máquina. Sí. Máquina para escamar. Sí. No haber allá. Muy bien. Auta jeżdżą przeróżne, patrzcie. Nowy Suzuki, Toyota Hilux, a tutaj wszystko rozpiździelone takie, jeździ sobie. No faktycznie chciałbym wam powiedzieć, że widać tutaj dość duże rozwarstwienie społeczne. Właściwie to raczej widać, że jest raczej większość ludzi w klasie niższej. Radzą sobie na wszelkie sposoby, co jest cudowne. Natomiast no, jest ich dużo takich raczej biedniejszych. No i cóż poradzić, no takie tutaj mają życie. Natomiast no, trzeba ich wspierać, wydawać im tu pieniądze, niech zarabiają i tyle.